Cześć! Dziś zapraszam Was do Japonii. Zwiedzimy najciekawsze miejsca na wyspie Honshu, to tam, gdzie znajdują się takie miasta jak Tokio, Kyoto, Osaka czy Hiroshima. Będzie intensywnie i mam nadzieję, że również interesująco. Jesteśmy na lotnisku Okęcie, czekamy sobie pięknie na nasz wspaniały lot. Przed nami urocze 13 godzin lotu, to chyba będzie najdłuższy lot, jakim kiedykolwiek leciałem. Będzie na pewno bardzo fajnie. Dzisiaj pierwszy raz normalnie, czyli rękawem wchodzimy do samolotu. Też to będzie moja pierwsza podróż polskim Dreamlinerem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Boarding completed. Samolot wydaje się być dosyć duży, ale wygląda na to, że nie będzie cały pełny. Zobaczymy. Witam w Tokio. Lot był bardzo udany, bardzo szybko zleciał, całą podróż praktycznie spaliśmy nad ranem śniadanie, wszystko zgodnie z planem. A teraz jedziemy metrem, takim Skylinerem do centrum, do naszego apartamentu. Dobra, udało nam się dojechać jakoś tutaj metrem do miejscówki, w której mamy apartament. Minął pierwszy szok. Myślę, że metro jest do ogarnięcia. Na początku wygląda to strasznie, ale wszystko jest pięknie opisane i wszędzie mówią po angielsku, więc można się dogadać. A teraz popatrzcie sobie na uliczkę, na której jesteśmy. I robimy jeszcze pierwsze zakupy w 7-Eleven. Jest mega gorąco, jest ponad 30 stopni o 7 wieczorem, a właściwie to, przepraszam, o 9 wieczorem. Justynka poszła właśnie kupić wodę. No i jeszcze musimy się przyzwyczaić do ruchu lewostronnego, ponieważ on obowiązuje nie tylko na ulicy, ale również na chodnikach. Tutaj właśnie ze skrzynki odbieraliśmy klucz. Mają tu taki trochę dziwny system, którego u nas w Europie nie ma, jeżeli chodzi o otwieranie tych skrzynek. Ale można w internecie znaleźć instrukcję i poszło gładko i sprawnie. Mamy klucz, także zaraz wjeżdżamy na 12 piętro do naszego apartamentu. Jest strasznie gorąco. Co widać na załączonym obrazku. Dobra, to jest nasz apartament. Jest bardzo przytulny. Tu i tu i to byłby koniec. A teraz Tokyo by Night. Zatrzymaliśmy się w dzielnicy Shinjuku ze względu na dogodne połączenia z innymi dzielnicami Tokio. Stacja Shinjuku to najruchliwszy dworzec na świecie. Obsługuje ponad 3,5 miliona pasażerów dziennie. To tu kręcono m.in. film Między Słowami. Cześć, witam Was z Tokio. Odespaliśmy nockę. Już pierwszy szok kulturowy za nami. Wydaje mi się, że już nauczyliśmy się poruszać tutejszym metrem. To jest najbardziej chyba rozbudowana sieć transportu publicznego na świecie. Ma ponad 300 stacji, więc sami rozumiecie, że jest to w pewnym sensie wyzwanie. Dzisiaj mamy w planach pospacerować. Chcemy przejść się tutaj po okolicznych parkach, wjechać na budynek, z którego będzie widok z 45 piętra na całe Tokio. Także zapraszam. Popatrzcie sobie na widok z naszego apartamentu w ciągu dnia.
Zwróćcie uwagę tutaj na klatkę schodową, która jest na zewnątrz z dosyć wysokiego budynku. No musi być to przerażające schodzić po tych schodach. Czas na poranną kawkę. Jak widzicie, jest to wszystko pięknie opisane po angielsku, także damy radę. Kawki nabyte, także można rozpoczynać dzisiejszy dzień. Coś czuję, że zaprzyjaźnimy się ze sklepem 7-Eleven, ponieważ jest on naprzeciwko naszego apartamentu. Idziemy sobie uliczką w Tokio. No widać, że to jest inaczej niż w Europie. Nie jest to może jakaś najpiękniejsza i najbardziej reprezentatywna pewnie ulica, pewnie zobaczymy ładniejsze. Ale idziemy w kierunku czegoś, co ma wyglądać lepiej. Tutaj właśnie wywożą śmieci. Słuchajcie, no niesamowita akcja. Przechodziliśmy koło skrzyżowania i przy skrzyżowaniu stał pan, który podchodził do tych ludzi, którzy palili papierosy z popielniczką, żeby mieli gdzie zrzucić niedopałki. Pierwszy raz coś takiego widzę. Tu mamy wejście do metra. Obszar metropolitalny Tokio zajmuje około 90 km ze wschodu na zachód i 25 km z północy na południe. Zamieszkuje go ponad 38 milionów mieszkańców, co czyni go najludniejszym miastem na świecie. Jest ono podzielone na 23 dzielnice i mieszkańcy najczęściej posługują się nazwami dzielnic, aby doprecyzować, w którym miejscu miasta się znajdują. Pierwotnie znajdowała się tu wioska rybacka Edo. Nazwa Tokio obowiązuje od 1868 roku i oznacza wschodnią stolicę. Zobaczcie, jaka akcja. To są dedykowane miejsca gdzie się pali papierosy, żeby nie śmierdziało w całym mieście. No mega to jest urządzone. W pierwszej połowie XX wieku Tokio zostało dwukrotnie zniszczone. W 1923 roku za sprawą trzęsienia ziemi, a 12 lat później w związku z bombardowaniem aliantów w czasie II wojny światowej. Szybka odbudowa, a następnie ekspansja rozpoczęła się w latach 50. i zaowocowała ożywieniem gospodarczym kraju kwitnącej wiśni. Obecnie jest ono największą gospodarką miejską na świecie pod względem PKB. Z powodu zniszczeń w pierwszej połowie XX wieku w stolicy Japonii dominuje nowoczesna i współczesna architektura, a starszych budynków jest niewiele. Tu mamy połączenie tradycji z nowoczesnością, czyli budka telefoniczna z free Wi-Fi, czyli można sobie zadzwonić ze zwykłego aparatu lub skorzystać z Wi-Fi. Ciekawostka. W Tokio widać trochę bezdomnych, w przejściach dla pieszych widać ich, że tak powiem, legowiska, natomiast wyglądają oni na dużo bardziej zadbanych niż ci, których znamy z innych krajów. Też nie widać, żeby pili alkohol, więc nie jest chyba źle. Tokio leży u styku 3 płyt tektonicznych, co powoduje, że dochodzi tam często do nieznacznych trzęsień ziemi. Mieszkańcy są do nich przyzwyczajeni i nie zwracają właściwie na nie uwagi. Jesteśmy w parku, tutaj taka jakaś przyjemna fontanna, pseudo-wodospad. Odpoczniemy trochę. Jest tak gorąco, że ludzie chodzą z takimi wiatraczkami w ręku i z ręcznikami na szyi, a jest dopiero 8 rano. Tokio leży w strefie klimatu umiarkowanego, monsunowego morskiego, charakteryzującego się 4 wyraźnymi porami roku. Zimy są łagodne i suche, a lata ciepłe i wilgotne, z częstymi opadami deszczu i tajfunami. Najcieplejszym miesiącem jest sierpień ze średnią temperaturą 26 stopni Celsjusza, ale my wylosowaliśmy wariant premium z 34 stopniami Celsjusza.
Powoli zmierzamy do Meiji Shrine. Shrine lub chram to miejsce kultu w religii Shinto, gdzie czci się tak zwane kami, czyli bóstwa, duchy przyrody albo przodków. Według tej religii praktycznie każda rzecz lub element przyrody ma duszę. Różnych kami jest podobno około 8 milionów. Te wierzenia powodują, że Japończycy z dużą dbałością podchodzą do wszystkiego, co ich otacza, od przyrody aż po rzeczy użytku codziennego. Najważniejszymi elementami chramu są tori, główne sanktuarium zwane Honden oraz miejsce do rytualnego oczyszczenia. Tori to charakterystyczne bramy, przez które wchodzi się do świętej przestrzeni. Honden to tam symbolicznie mieszka kami. A miejsca do rytualnego oczyszczenia to zazwyczaj źródełko lub fontanna, gdzie wierni myją ręce i usta. Występują tam również drewniane tabliczki omikuju, gdzie zapisuje się życzenia i losy wróżebne. A teraz kilka ciekawostek o Japonii. Japonia składa się z ponad 6800 wysp, z czego 4 główne to Honshu, tam gdzie leży Tokio, Hokkaido, tam gdzie leży Sapporo, Kyushu, tam gdzie leży Nagasaki i Shikoku. W Japonii nie daje się napiwków, gdyż może być to uznane za obrazę. Japonia to także kraj automatów. Ma ich ponad 4 miliony i sprzedają one niemal wszystko, od napojów i parasolek po jajka i zupę. Noszenie maseczek było normą jeszcze przed pandemią, głównie z powodu alergii, przeziębień i troski o innych. Wbijamy właśnie do knajpy na obiad. Będzie jedzone. Myślicie, że to jest sos sojowy? Pork i kalmar. Jedzenie było przepyszne, a teraz kierujemy się do Tokyo Metropolitan Government Building, gdzie wjedziemy na 45. piętro, żeby podziwiać widok Tokio z góry. Japończycy niechętnie wynajmują długoterminowo swoje mieszkania obcokrajowcom. Podobno łatwiej jest wynająć mieszkanie Japończykowi, jeśli zamierza wprowadzić się tam razem z psem czy kotem, niż obcokrajowcowi. Z kilkuset dostępnych ofert po zaznaczeniu filtra dla obcokrajowca zostaje dosłownie kilka ofert. Jadąc do Japonii, przygotuj się, że wszędzie będziesz musiał nosić ze sobą śmieci, ponieważ w przestrzeni publicznej praktycznie nie ma śmietników. Jest to m.in. wynik ataku terrorystycznego sekty Aum Shinrikyo, która w 1995 roku ukryła torby z płynnym sarinem w śmietnikach na stacjach metra. W jego efekcie zginęło kilkanaście osób, a liczba rannych sięgnęła ponad 6 000. Po tym zdarzeniu władze Japonii zlikwidowały śmietniki w większości miejsc publicznych. Obecnie śmieci możesz wyrzucić głównie w hotelach, w sklepach typu 7-Eleven lub przy automatach sprzedających napoje. Trochę sobie spacerujemy po Tokio. Zrobiliśmy właśnie 12 km. Jest mega ciężko, bo jest super gorąco. Byliśmy na pysznym jedzeniu. Byliśmy oglądać Tokio z góry, z Metropolitan Government Building. I piękne widoczki, także warto się tam wybrać.
zwłaszcza, że jest bezpłatne. Teraz jedziemy na Shibuya. A to jest jeden z barów z ramenem, do którego ustawiają się kolejki. No dobra, to jesteśmy w samym centrum miasta, na skrzyżowaniu Shibuya. No i jest mega tłoczno, tłum ludzi. Skrzyżowanie Shibuya często nazwane jest najbardziej ruchliwym skrzyżowaniem świata. Jednorazowo przez skrzyżowanie może przejść nawet od 2 do 3 tysięcy osób. Tuż obok znajduje się pomnik słynnego psa Hachiko, który pomimo śmierci swojego pana przez 9 lat codziennie przychodził na stację i czekał na jego powrót. Jest to jedno z najpopularniejszych miejsc spotkań w Tokio. Oczywiście najpopularniejszym miejscem do zrobienia zdjęć skrzyżowania Shibuya jest kawiarnia Starbucks po przeciwnej stronie, gdzie właśnie jestem. Japończycy też mają niezły patent na upały, ponieważ mają kurtki z wiatraczkami. Tu pan idzie przede mną w takiej kurtce. Jesteśmy w okolicy Shibuya. Trochę relaksujemy się tutaj w lokalnym barze. Natomiast jest nadal mega gorąco. I prowadzimy ciekawe dyskusje, rozważamy, który pępek świata jest fajniejszy, czy Tokio, czy Nowy Jork. W Tokio jest 13 linii metra i ponad 300 stacji. W godzinach szczytów metro odjeżdża co 2-3 minuty, a na stacjach często pojawiają się oshiya, czyli pracownicy pomagający wepchnąć pasażerów do środka. Do tego dochodzi ponad 100 linii kolejowych, w tym pociągi Shinkansen jeżdżące z prędkością 300 km na godzinę, łączące stolicę z innymi miastami Japonii. Autobusy obsługują głównie trasy tam, gdzie metro nie dociera, zwłaszcza na przedmieściach. Tokio to miasto, w którym większość ludzi nie korzysta z samochodu. Najbardziej popularne jest metro, ponieważ jest najszybsze. W komunikacji publicznej obowiązuje cisza, rozmowy telefoniczne są źle widziane. Pasażerowie grzecznie ustawiają się w kolejki, wsiadając do wagonów. Teraz sobie jedziemy pięknie metrem naziemnym. Jest sporo ludzi, ale możecie zobaczyć, jak to wygląda. Teraz idziemy sobie naszą dzielnią na kwaterę. Takie urokliwe, małe, wąskie uliczki. Podziwiam tych, którzy tutaj jeżdżą samochodami, bo jest naprawdę mega ciasno i nie ma gdzie zaparkować. Choć zdarzają się mistrzowie parkowania.
teraz idziemy na sushi. Sushi nie jest codziennym posiłkiem. Wielu Japończyków je je raczej okazjonalnie, bo jest stosunkowo drogie. Dobra, czas na podsumowanie dnia. Dziś zaczęliśmy bardzo wcześnie, od Tokyo Metropolitan Building. Pojechaliśmy tam na 8:30, bo takie mieliśmy informacje w internecie. W rzeczywistości okazało się, że na górę można wjechać dopiero od godziny 9:30, więc zmieniliśmy plany. Poszliśmy do parku Goyan, tam trochę sobie pospacerowaliśmy, pozwiedzaliśmy. Później pojechaliśmy na dzielnicę Shibuya. Oczywiście zobaczyliśmy słynne skrzyżowanie. Trochę pochillowaliśmy w restauracji, w pubie w okolicy i oczywiście zrobiliśmy sobie fotki z pomnikiem psa Hachiko. Następnie wróciliśmy się na Tokyo Metropolitan Building. Robiliśmy trochę zdjęć z góry. Był bardzo intensywny dzień. Zrobiliśmy chyba 14 km spacerem. Jesteśmy wycieńczeni, bo tutaj jest ponad 30 stopni. Jutro mamy również intensywny dzień. Jedziemy w okolice góry Fuji. Także do zobaczenia. Hej! Cześć! Dziś wybieramy się w okolice góry Fuji. Góra Fuji to najwyższa góra Japonii, mająca wysokość 3776 metrów nad poziomem morza. Fuji to aktywna góra wulkaniczna, która słynie z idealnie symetrycznego kształtu stożka. Jej ostatnia erupcja miała miejsce w 1707 roku. Jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych gór na świecie, często pojawia się również w sztuce japońskiej. Fuji od wieków jest uważana za górę świętą w religii Shinto i w buddyzmie. Do dziś pielgrzymi i turyści wspinają się na nią nie tylko dla widoków, ale też z duchowych powodów. Oficjalny sezon wspinaczkowy trwa od początku lipca do początku września, kiedy warunki są najbezpieczniejsze. Aż do 1868 roku kobiety nie mogły wspinać się na górę Fuji. Uważano, że to miejsce zbyt święte, by mogły je odwiedzać. Przy dobrej pogodzie górę Fuji można zobaczyć nawet z Tokio, odległego o 100 km. Na szczycie góry Fuji znajduje się krater o średnicy około 500 metrów i głębokości 250 metrów. Pozostałość po dawnych erupcjach. Obok kwitnącej wiśni i żurawia, góra Fuji to jeden z najczęściej używanych symboli narodowych Japonii. Jesteśmy teraz w takiej wiosce skansen z starymi drewnianymi domkami. Podobno wioska kiedyś już została zniszczona, została ponownie odbudowana. No wygląda to super. Patrzcie sobie. Saiko-yashi no Sato Nenba to odbudowana tradycyjna wioska rybacko-rzemieślnicza z typowymi strzechowymi domami znajdująca się nad jeziorem Saiko, jednym z 7 jezior Fuji. Pierwotna wioska, pełna domów typu kabuto zukuri z dachami przypominającymi hełm samuraja, została zniszczona w 1966 roku przez powódź błotną w wyniku ulew i tajfunu. W 2006 roku rozpoczęto jej rekonstrukcję. Odbudowano 20 takich domów. Wszystkie zostały wykonane tradycyjnymi metodami z użyciem starego drewna. Dziś wioska funkcjonuje jako muzeum na świeżym powietrzu i centrum kultury lokalnej. No jest tutaj urocze, trzeba przyznać. Warto było się tu pofatygować. Jesteśmy w miejscu, gdzie łączy się tradycja z nowoczesnością. Materac futon, a obok piękny telewizor ekstra.
Wracamy do autobusu. Jedziemy dalej na kolejny punkt wycieczki w okolice góry Fuji. Tu w tle widzicie górę Fuji. Jest ona bardzo często zachmurzona, podobno tylko raz czy dwa razy w roku widać jej szczyt. Kawaguchiko jest jednym spośród 5 jezior Fuji, drugim co do wielkości. Otaczają je dzikie zalesione wzgórza. Wschodnia i południowa część jest zasiedlona, zachodnia i północna niemal zupełnie niezabudowana. Park Oishi nad jeziorem Kawaguchiko to idealne miejsce do robienia zdjęć górze Fuji, szczególnie w okresie kwitnienia pól lawendy, który odbywa się latem. Najlepsze zdjęcia z górą w tle można zrobić wiosną i jesienią, kiedy jest dobra widoczność, a wczesne poranki oferują spektakularne widoki. Teraz stoimy w kolejce, żeby spróbować pysznych lawendowych lodów, które są tu podobno hitem, jedzone przez cały rok. Justynka już jadła, mówiła, że są super, także teraz czas na degustację z mojej strony. No więc nastąpiła degustacja. Lody są przepyszne, także polecam. Oshino Hakkai to turystyczny kompleks 8 stawów w małej wiosce w regionie 5 jezior Fuji, położonej między jeziorami Kawaguchiko i Yamanakako, na miejscu dawnego szóstego jeziora, które wyschło kilkaset lat temu. 8 stawów zasilane jest wodą stopniującego śniegu ze zboczy pobliskiej góry Fuji. Na miejscu można zjeść pstrągi z pobliskich stawów. Niestety, miejsce to jest mega zatłoczone. Większość wycieczek z okolic gór Fuji zatrzymuje się tu na obiad, przez co trudno się tu spaceruje i robi zdjęcia. Przyjechaliśmy do Arakura Fuji, aby zobaczyć świątynię Arakura Fuji Sengen. Sanktuarium Arakura Fuji Sengen to historyczne sanktuarium położone w parku Arakura-yama Sengen w prefekturze Yamanashi, znane z zapierających dech w piersiach widoków na górę Fuji. Znajduje się na wzgórzu, skąd można podziwiać tradycyjną 5-piętrową pagodę Shureito w połączeniu z górą Fuji, a także kwitnące wiosną wiśnie. Jest to jedno z najsłynniejszych miejsc widokowych w Japonii, przyciągające wielu turystów ze względu na swoje malownicze otoczenie i bogatą historię. Świątynia została założona w 705 roku, miała stanowić symbol błogosławieństwa i szczęścia. To tu odprawiano rytuały mające na celu uspokojenie gwałtownych erupcji góry Fuji. Pięciopoziomowa pagoda ma głęboką symbolikę kosmologiczną i filozoficzną, zwłaszcza w buddyzmie i tradycji japońskiej. Każde z pięter symbolizuje jeden z 5 podstawowych żywiołów, które tworzą wszechświat i życie. Pierwsze piętro to ziemia, drugie woda, trzecie ogień, czwarte wiatr i powietrze, piąte przestrzeń. Cała pagoda staje się więc symboliczną mapą kosmosu i drogi człowieka, od materialnego fundamentu poprzez emocje i energię aż po duchową pustkę, czyli stan oświecenia.
teraz zapraszam Was na krótki spacer po ulicach Tokio wieczorem. To jest wejście do lokalu, gdzie dzisiaj będzie jedzone. Dzisiaj kuchnia koreańska. Tak wygląda wejście do lokalu. Tu lodóweczka, proszę. Pani kierownik, wjazd windą. Innych opcji nie ma tutaj również żadnej klatki schodowej, także ahoj przygoda. Komentarz: uważaj przy jedzeniu, gdyż jest to gorąco. Wydaje się być chyba nie na miejscu. No dobra, to pojedliśmy. Zjedliśmy coś, co nazywało się zupą z owocami morza. Bardzo dobra, całkiem ostra. Na start wjechało jeszcze kimchi, jakieś kiełki soi. Także lokal niepozorny, a bardzo smaczne jedzenie, niedrogie. Także polecam. Właśnie znalazłem odpowiedź na moje poprzednio postawione pytanie, czy w Japonii można zjeść kepsa. Okazało się, że można. Pan tutaj handluje kebabami. Wszystko jest, panie. Jak zawsze finish w 7-Eleven.